Witam w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj przedstawię Wam jedną z pierwszych gier, jakie zostały wydane na CD-ROM. Jest to gra The Seventh Quest ze studia Trilobyte. Jest to gra, która jako pierwsza nie wyszła w wersji na dyskietki, ponieważ w momencie, kiedy rozpoczynała się era CD-ROMów, wiele deweloperów wypuszczało dwie wersje gry. Jedną na dyskietki i jedną na płyty CD. Niestety Seventh Quest wyszedł tylko na płyty CD z racji tego, że sama gra zajmowała dosyć sporo i nie sposób było tego umieścić na dyskietkach. Gra przyczyniła się do szybkiego rozpowszechnienia CD-ROMu. Oprócz niej jest taka wielka trójca gier, które przyczyniły się do tego, że macie CD-ROMy, bądź już teraz DVD czy Blu-raye w swoich komputerach. To oprócz Seventh Questa to Rebel Assault i oczywiście Myst. Jednakże Seventh Quest była grą, która w pewien sposób wyprzedzała swoje czasy. Jako jedna z pierwszych gier oferowała pełnoekranowe filmy wysokiej rozdzielczości, co potem zostało to troszkę jakby zmienione. W kolejnych grach filmy posiadały przeplot, także tutaj ta gra jakby była pionierem tego typu rozwiązań. Dodatkowo oferowała, to się dowiecie też w części gameplayowej, całkiem niezłej jakości rendery pomieszczeń, po których poruszaliśmy się z góry po określonych ścieżkach, ale było to dosyć nowatorskie na tamte czasy i gra osiągnęła spory sukces. Sprzedało się około niej 2 milionów egzemplarzy. Dzisiaj ta liczba nie jest wielka, ale w ówczesnym czasie 2 miliony egzemplarzy na grę, która była na właściwie jeszcze nierozpowszechnionym nośniku, jakim był CD-ROM, no to było dużo. Odnośnie fabuły ponownie dowiecie się w części gameplayowej. Jeszcze pokażę Wam tutaj taką ciekawostkę. Ponieważ w 1993 roku, kiedy ta gra została wydana, a była ona wydana na 2 płytkach, nie było czegoś takiego jak DVD, nie było nawet DivXów, więc autorzy chcieli zrobić making of na temat gry. No, ale jako, że tak jak mówię, nie było DivXów, wszyscy korzystali z jakichś swoich autorskich sposobów kompresji filmów. Także making of do gry The Seventh Quest wyszedł na nośniku, jakim jest kaseta wideo. Młodsi gracze pewnie nie wiedzą nawet, co to takiego jest, starsi pewnie tak. Otóż film był umieszczony na takiej oto kasecie, jest tam około 20 minut, czy też pół godziny filmu The Making of The Seventh The Seventh Guest. Całkiem fajna sprawa. Dzisiaj taką wersję z kasetą dosyć ciężko dostać. Bardziej dostępna jest tylko wersja właśnie z płytami, bądź wersja z firmy White Label zawierająca tylko płyty. Seventh Quest sam w sobie jest grą logiczną i tak powinno ona być postrzegana. Oczywiście zapewne wielu z Was dziwi się, że na 2 płytach aż jest umieszczona gra logiczna. Oprócz tego zawiera ona sporą ilość filmów z aktorami, których no, ja szczerze mówiąc nigdzie nie widziałem. Jest to jedna z bardziej takich klasycznych gier na CD-ROM. Czy warto w nią dziś zagrać? Szczerze powiem, nie wiem. Od lat, nie wiem, 10-12 nie włączałem tej gry. Dopiero na potrzeby gameplayu tej gry spróbuję ją przejść jeszcze raz i wtedy powiem, co o niej myślę dzisiaj. Seventh Quest doczekał się też swojego sequela. Opakuję to raz, dwa. Tym sequelem była gra The 11th Hour. Wydana ponownie przez studio Trilobyte. Tym razem gra mieściła się na 4 płytach. I co ciekawe, ponieważ gra Seventh Quest działa się na początku czy w połowie też wieku XX, sequel dział się w roku 95. Ponownie odwiedzamy nawiedzoną
nawiedzone domostwo Henry'ego Stauffa, tylko tym razem nawiedzamy to domostwo już 60 lat później, czyli jest ono podniszczone. Bardzo fajny zabieg zastosowało Trilobite, ponieważ odwiedzamy właściwie te same lokacje, z tym, że w innym czasie. Powiem szczerze, Eleventh Hour przyczynił się do bankructwa firmy Trilobite. Gra była troszkę spóźniona do swoich czasów, o ile Seven West wyprzedzał trochę swoje czasy. 11 godzina trochę była spóźniona i nie przyczyniła się zbytnio do... gra nie sprzedała się w jakiejś dużej ilości egzemplarzy. Niemniej jednak gra jest ciekawa. Co ciekawe, też autorzy wykorzystali zamiast nagrywania aktorów na green screenie i umieszczania ich na prerenderowanych lokacjach, wykorzystano po prostu normalnie prawdziwy film z żywymi aktorami w żywych sceneriach. Więcej zobaczycie w części gameplayowej. Tytuł dzisiaj dosyć rzadko spotykany. Myślę, że można trafić go gdzieś na Allegro, na pewno na eBayu. Niemniej jednak obydwie gry stanowią jedną całość, która całkiem sprawnie się łączy. Miała być jeszcze trzecia część, Seven Guest 3, ale nie wiem jakie są dalsze wieści o tej grze. Miało to powstać jakoś niedawno, niemniej jednak nic o tym mi nie wiadomo. Dodatkowo ciekawostka, Seven Guesta można kupić w iStore, czyli w wersji na iOS-a, na iPhone'a. Możecie sobie tą grę kupić, kosztuje jakieś tam grosze i cieszyć się tą grą na swoim telefonie komórkowym. Dla reszty kolekcjonerów, graczy polecam wersję na PC-ta. Oczywiście gra działa pod starym, dobrym DOS-em. Zapraszam teraz do części gameplayowej, gdzie po kolei opowiem o 7 gościu oraz o 11 godzinie. No i zobaczymy, czy te gry się zestarzały, czy też nadal potrafią cieszyć jak kiedyś. Zapraszam. W 1935 roku Henry Stauff miał sen. Śniło o pięknych lalkach dla dzieci. W końcu sen stał się rzeczywistością. Stauff został bogatym człowiekiem kosztem życia dzieci, które wchodząc w posiadanie jego lalki zapadały na nieznaną chorobę i umierały. Wtedy miał drugi sen o domu zbudowanym na krańcu miasta, posiadłości wypełnionej tajemnicą i zagadkami. Tak zaczynała się gra The Seven Guest z 1993 roku. Tak też rozpoczynała się era CD-ROMów i nowych nośników danych. Gra firmy Trilobite stanowiła trampolinę dla sprzedaży napędów CD. Sam tytuł był dodawany nawet do sprzętu jako swoiste demo nadchodzącej technologii. Był to też jeden z pierwszych tytułów wydanych na płytach CD. Jak mówiłem wcześniej, gra wyprzedzała swoją epokę. Wyrenderowana w grafice SVGA z orkiestrową muzyką stanowiła powiew świeżości wobec gier dyskietkowych. Sama historia wciągała, ponieważ pochodziła z czasów, gdy deweloperzy potrafili pisać dobre historie i zaciekawić gracza. Sam klimat nawiedzonej posiadłości, muzyka, duchy, zagadki stanowiły wspaniałą mieszankę. Grając w tą grę w nocy na słuchawkach można było mieć pełne pory ze strachu. Tytuł wciągał jak bagno, choć główną osią rozgrywki były zagadki logiczne, w większości były dość proste i niewyszukane. Po rozwiązaniu danego problemu oglądaliśmy filmik z aktorami i otwierał się kolejny pokój w posiadłości, a w nim kolejna zagadka. I tak przez kolejne 22 pokoje. Elementem straszącym były nie tylko filmy z duchami, ale przeróżne odzywki Stauffa podczas naszej rozgrywki, pojawiające się duchy w korytarzach, czy też różne animacje towarzyszące nam klikaniu w różne elementy otoczenia. Do dziś najbardziej kultową są chyba ręce, które próbują wydostać się z obrazu. Garstka aktorów, która uczestniczyła w grze, to raczej osoby nieznane. Dodatkowo wiktoriański styl opowieści jest podkreślony przez wręcz teatralną grę aktorów. Pamiętajmy, że żywi aktorzy to pierwszy tego typu eksperyment w historii growej rozrywki. Ponadto sugestywny klimat posiadłości był podkreślony też przez doskonałej jakości renderowane lokacje. Nawet dziś, oglądając je po 20 latach, nadal nie mogę się nadziwić kunsztowi ówczesnych grafików. Wiele gier później próbowało dorównać 7 gościowi w grafice i klimacie, ale niewielu się to udało. Sam Bill Gates twierdził, że jest to przyszłość interaktywnej rozrywki, a to już coś. Fabuła gry toczy się wokół 6 gości zaproszonych przez Henry'ego Stauffa do swojej posiadłości. Obiecuje im, że osobie, która rozwiąże jego zagadki, spełni jedno życzenie. Ostatnim, 7 gościem jesteśmy my.
Jednakże nie będę zdradzał twistów fabuły, by nie psuć zabawy. Na potrzeby gry powstał silnik Groovy, który zapewniał ciągły przepływ informacji z CD. Pamiętajmy, że w tamtych czasach większość śmiertelników, jeśli już miała CD, to były to napędy pojedynczej bądź podwójnej prędkości, odpowiednio zapewniające przepływ na poziomie 150 i 300 KB na sekundę. Technologicznie Trilobite wykazał się po mistrzowsku. Wiele późniejszych gier korzystało z dobrodziejstw przeplotu, aby zapewnić całkiem płynny obraz oraz rozsądne wielkości plików. Dzisiaj gra to absolutny klasyk gier na CD. Wersja pudełkowa, którą mogliście obejrzeć wcześniej, robi bardzo pozytywne wrażenie. Porządne, lakierowane pudło oraz kaseta wideo z making of to dla kolekcjonera nie lada gratka. Jeśli Seventh Guest to gra, która wyniosła Trilobite na szczyt, to jej sequel 11 Hour to gra, która ściągnęła firmę na samo dno. 11 godzina dzieje się 60 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Tym razem jako Carl Denning, reporter detektyw prowadzący program w TV Case Unsolved, szukamy naszej kochanki, która zaginęła niedaleko posiadłości Stauffa. Tytuł dzieli się na dwie historie. W jednej poznajemy historię Denninga, który łazi po domu i rozwiązuje zagadki, a w drugiej, filmowej części, dzieje jego kochanki Robin. Sama historia jest bardziej skomplikowana niż w Siódmym Gościu i czasami ciężko nadążyć za twórcami. Tytuł to dokładna kopia pierwszej części, ten sam schemat poruszania, ale inne zagadki oraz filmy, tym razem nagrane na prawdziwych tłach. Fajnym rozwiązaniem jest to, że jeśli pamiętamy pokoje z Seventh Guesta, zobaczymy jak one wyglądają 60 lat później, zniszczone przez czas. Zabieg pomysłowy, jednak to trochę za mało, aby przyciągnąć gracza na dłużej. I tutaj przechodzimy do zasadniczych wad gry, a jest ich sporo. Zagadki czasami są naprawdę pomysłowe, ale ich żmudność doprowadza do szału. Przestawienie mebli, które zajmuje 90 ruchów, czy zagadka z ciuchcią doprowadzi cię na skraj rozpaczy. Nieważne, czy jesteś mistrzem zen, joginem, pilatesem, czy rycerzem Jedi. Będziesz skomlał ze złości i gryzł kable w białej gorączce. Wiem, bo ja tak miałem. Samo poruszanie zostało troszkę poprawione. Nasz bohater faktycznie idzie, a nie pływa jak w Siódmym Gościu. Do łapska dano mu latarkę, która fachowo oświetla pomieszczenia. Niestety zrezygnowano z fajnego pomysłu, którym były różne animacje po najechaniu na jakiś obiekt. Zamiast tego dali coś, co zmusi najtwardszych do popuszczenia w gacie ze złości. Otóż zagadki dzielą się na logiczne, co jest oczywiste, i słowne. Te drugie polegają na znalezieniu w domu odpowiedniego przedmiotu, który pasuje do enigmatycznych słów wypowiadanych przez Stauffa. Wierzcie mi, ten pomysł pogrzebał całą grę. Nie dość, że trzeba znać perfekcyjnie angielski i to nie jak zwykły szarak, ale jak anglista albo rdzenny Amerykanin, to dodatkowo musisz wykuć na blachę, gdzie te przedmioty się znajdują, jeśli nie chcesz błądzić jak debil po posiadłości i zwiększa swoją frustrację do poziomu niebezpiecznego dla zdrowia twojego i twojego psa, kota, fretki, żony, dziewczyny albo rodziców. Przedmiotów jest kilkadziesiąt, z czego 90% nie ma związku z fabułą. Nie wspomniałem, że znaleźć je bardzo trudno, a co dopiero jeszcze dopasować do słów tego debilnego patafiana. Na potrzeby gry zostały nakręcone 64 minuty filmu, ale film jest tak słabej jakości, że pożal się Boże. W założeniu miał pomóc przeplot, ale po jego włączeniu, jeśli nie macie epilepsji, to na pewno się jej nabawicie. Filmy dziwnie skaczą i co najgorsze migoczą, a oczy chcą się wbić w czachę jak najgłębiej, aby nie oglądać tej partaniny. No po prostu szaleństwo. Uleciał też gdzieś klimat dawnego horroru. Łazimy po domu i zwisa nam, co będzie dalej. Autorzy chcieli przytrzymać uwagę gracza, zatrudniając aktorki z dużymi cyckami, ale to niewiele pomogło. W filmach jest więcej krwi i ostrych scen, ale nie ma szału, od ucięta ręka, palce na stole, tego typu rzeczy. Nic, czego mały Jasio by nie obejrzał w wiadomościach. Dodatkowo na płycie autorzy zamieścili parę filmików z produkcji tej wspaniałości. Materiał jest na pewno ciekawszy od samej gry i pokazuje jak się gry robiło kiedyś i jak już ich nie należy robić. Okej, poużywałem sobie, ale po 8 godzinach tyrania w ten śmierdzący tytuł mózg mi zlasowało do wielkości Tic-Taca, więc mi się należy. Sama gra ma 3 zakończenia, każde z nich jest głupie i bardzo niefajne. Trilobite pogrzebała swoją nieźle zapowiadającą się karierę gniotem, który mógł być czymś naprawdę fajnym. Ciężko mi jest was zachęcić do próby zagrania w 11 godzinę, ponieważ nie chcę mieć was i waszych rodzin na sumieniu. Wszystko w tej grze kuleje i każda minuta spędzona w domu Stauffa dłuży się niewspółmiernie. Sama gra ma dość dziwną właściwość wysysania z ciebie energii życiowej i zamiany w warzywo po skończonej rozgrywce. Taka oto jest 11 godzina.
Jak udało Wam się usłyszeć z poprzednich opisów, gry są bardzo nierówne. Pierwsza część bawi całkiem nieźle, nie powiedziałbym, że zachwyca, bo to inne czasy, ale pomimo upływu tylu lat fajnie mi się w nią grało, a przypomnienie sobie różnych scen i lokacji było całkiem przyjemne. Natomiast druga część to inna para kaloszy. 11 godzina to gar pełen gnojówki, w którym autorzy każą nam zanurzyć głowę i parę razy głęboko odetchnąć. Źle przemyślana mechanika, żmudne zagadki, słabe filmy odrzucają automatycznie. Werdykt mój jest taki: zagraj w 7 gościa, to kamień milowy growej rozgrywki, który trzeba znać. Jak Ci się spodoba, jesteś uparty, a uderzenie meteorytu w Twój dom podnosi Ci tętno o 1 podziałkę, to dasz radę, no i zobaczysz te duże cycki w staniku. Reszcie zalecam trzymać się z dala, bo grając ten shit może wybić Wasza ostatnia i to niekoniecznie 11 godzina.